Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Przed nami kolejny odcinek, oczywiście serial Le Masze, Farming Simulator 25. Mamy marzec, tak więc rozpoczynamy hodowlę ślimaków. No i też idealna pogoda, taka ślimacza pogoda, może tego jeszcze nie widzicie, ale o właśnie, zobaczcie jak ładnie tutaj wygląda taka sytuacja, kiedy deszcz pada. Zacząłem tutaj dzisiaj bardzo wcześnie, o godzinie 7, było naprawdę bardzo ciemno. Teraz już się troszeczkę rozjaśniło, no i mam nadzieję gdzieś około 9 godziny, jak sprawdzałem tutaj prognozę pogody, to będzie po prostu pogoda lepsza, no ale nie spodziewajmy się dzisiaj słońca, no ale elegancko to wygląda. Dodatkowo na tej mapie zobaczcie jakie są fajne animacje, ja o nich wspominałem, że tutaj jak deszcz pada, to są właśnie takie animacje jak woda z rynny sobie leci, no i to w kilku miejscach na tych budynkach jest. Tak więc, no rzeczywiście czuję się, że ten deszcz pada. Rozpoczynamy ten odcinek jeszcze tutaj pracą na gospodarstwie z racji tego, że będziemy musieli tutaj jeszcze przygotować sobie TMR. Robimy tylko i wyłącznie ten TMR dla krów. Włączyłem sobie teraz tutaj ten paszowóz, żeby zrobić ten TMR. Robimy tylko TMR dla krów. Karmić opasów już nie będziemy, bo dzisiaj też wywieziemy je na pastwisko, tak więc nie ma sensu ich karmić. Tam w ogóle trzeba będzie też wody dowieść, to co w poprzednim odcinku było problematyczne. No i w sumie nawiozłem tej wody wystarczająco dużo, jak sobie tak przeliczyłem, no to na dosyć długo mi wystarczy ta woda. Natomiast no fajnie by było, gdyby jakąś studnię wykopać. Zresztą tam będzie kilka inwestycji na tym gospodarstwie z ślimakami. No dzisiaj się musimy skupić tylko i wyłącznie na rozpoczęciu, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, hodowlę ślimaków chyba, tak? To dzisiaj to rozpoczniemy, mam nadzieję, że teraz składniki są tutaj dobrze. Dobra, już 48% ukręcone, to jeszcze mogę wrzucić troszeczkę więcej. Tak więc dzisiaj tylko i wyłącznie zobaczymy jak to będzie z paszą, a w ogóle jeżeli chodzi o paszę bo to w sumie pasza jest potrzebna dla tych ślimaków, oprócz sałaty, to no udało mi się, autentycznie, bo okazuje się, że nie każde zboże jest akceptowalne, jeżeli chodzi o produkcję tej paszy dla ślimaków, ale mi się udało. Mam pszenicę jarą i teraz już wiem, jakie uprawy trzeba będzie też siać. Chociaż szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tego zboża aż tak dużo nie będzie potrzeba. Tam dużo będzie potrzeba wapnia, ale o tym to za chwilę. Dobra. Teraz sobie tak, wyłączymy ten ciągnik, dzisiaj tym ciągnikiem będziemy dużo pracować. Zresztą ten ciągnik naprawdę już dosyć dużo godzin ma zrobiony. No i ten też troszeczkę coś tam zaczął robić. Zobaczymy, czy już się pasza zrobiła. Dobra, 94%. Można spokojnie. Tylko tak, będziemy wysypywali na tą stronę, czyli musimy objechać dookoła. Dzisiaj będzie naprawdę dużo pracy. Zobaczcie, jakie wysokie żyto. One jeszcze, tak się zastanawiałem, czy jest gotowe już do tego, żeby zrobić z tego kiszonkę. Nie, żebym chciał koniecznie już teraz, w tym miesiącu robić to, no ale chciałem zobaczyć, czy ja czasami nie przeminę, nie zapomnę i później będzie już za późno. Nie, jeszcze jest jeden etap wzrostu, tak więc spokojnie sobie z tym poczekamy, bo tutaj będzie kwestia tego typu, że trzeba będzie zainwestować w sieczkarnię najprawdopodobniej. Nie wiem, jak to będziemy robili. A w ogóle zrobił się ten TMR? Dobra, 100%, tak więc fajnie. Wysypujemy, stan konta 180 000, ale za chwilę lecimy do tartaku, posprzedawać różne dziwne rzeczy, które tam się wytworzyły. No i tak deszcz pada w tym momencie, tak więc jeszcze troszeczkę poczekamy sobie. A poza tym, jeżeli się nie mylę, do miejsca, z którego kupował będę wapno, no to trzeba też belki zawieźć. A te mają jeszcze tu jakieś jedzenie? No to im wystarczy. Dzisiaj na pastwisko też pojadą i ta młodzież tutaj też na pastwisko. Wszystko to poleci na pastwisko i nie trzeba będzie wtedy tutaj karmić i będzie w ogóle spokój. Zobaczcie, ile jeszcze obornika tu mam do wywiezienia. No, dużo rzeczy będzie dzisiaj do zrobienia. Tylko jeszcze sprawdzę, czy są widły. Są widły. No i widzicie, tutaj woda też cieknie. Beczka z wodą stoi. Już było ciemno, jak woziłem i została tak. Serów nie sprzedawałem, tak więc troszeczkę ich więcej jest. Jeżeli dzisiaj nie będę potrzebował pieniędzy, to w ogóle nawet tych serów nie będę sprzedawał. A, widły są tutaj. Dobra, okej. Powoli się przejaśnia, czyli nie trzeba czekać aż do godziny 9, a ja tutaj korzystając, że o właśnie, coś takiego można zrobić i niedaleko trzeba te deski wozić, długie deski i małe deski, tak więc korzystamy z tego i sprzedajemy. Łącznie 212. Dobra, na razie to tyle. Jeszcze oczywiście drewno opałowe, ale w tym momencie najbardziej mnie interesuje, żeby sprzedać takie długie belki,
ponieważ będę sprzedawał to w takim miejscu, w którym będę kupował wapno. Znaczy wapno, nie wiem, chyba wapień trzeba powiedzieć, bo wapień tutaj jest istotny, jeżeli chodzi o produkcję karmy dla ślimaków. W zasadzie to większość tej karmy okazuje się być tym wapniem. No w sumie to ma jakiś sens, z racji tego, że no, to są ślimaki i mają domek na plecach. Dobra, to wrzucimy, ponieważ te drewniane belki... Nie wiem, czy tam jest jakiś... wiem, że ten miejsce, w którym to sprzedajemy i ewentualnie kupujemy wapień, jest ogrodzone, ale nie wiem, czy to jest... te ogrodzenie można sobie otworzyć o dowolnej godzinie. Tego jeszcze tutaj nie ogarnąłem rzeczywiście. Ale wydaje mi się, że nie ma tu żadnych ograniczeń godzinowych. Natomiast problem jest tego typu, że tam nie ma żadnego sprzętu, którym bym mógł załadować. Najprawdopodobniej ten wapień będzie na paletach. Tak mi się wydaje. Najprawdopodobniej. Ale nie wiem jeszcze, jak to będzie. Tu jeszcze zostały te deski, to sobie wywieziemy. Dobra, no i jeszcze zostało mi dużo... O, zobaczcie tam, drewno opałowe. Ale te czekam troszeczkę na kontrakt, żeby wyskoczył jakiś kontrakt. Wiecie, o co chodzi, nie? Na razie mam takie kontrakty... O, widzę owijanie bel, bo to, o czym mówiłem, tutaj bardzo wcześnie można robić takie rzeczy. I zobaczcie, mam już kontrakt na ten ser. Gdybym go miał 35 palet, no to naprawdę potężna kwota byłaby. Podobna sytuacja z koniczyną. No nie, na razie takich rzeczy nie mamy i takich kwot nie mamy, ale też fajna jest sytuacja z kredytem, ponieważ sprawdzałem sobie i teraz stopa procentowa spadła do 3,1. Niestety na ten moment moja zdolność kredytowa to jest około 400 000, no co jest... Jak gdyby zrozumiałem, przed 2 miesiącami wziąłem kredyt, miałem 600 000, wziąłem kredyt i wtedy miałem zdolność na jakimś troszeczkę więcej niż 1 000 000, w związku z tym, no, teraz tą zdolność będziemy musieli... O, się rozpędził. Będziemy musieli trochę czasu poświęcić, żeby odbudować tą zdolność, między innymi poprzez zwiększanie wartości po prostu mojego gospodarstwa, nie? Jak ten sklep się nazywa? Bricodin. I w tym miejscu się kupuje, bo sprawdzałem, kupuje się też wapień i on będzie w paletach. Czyli, no kolejny problem, szczerze mówiąc, tutaj też sobie tą bramę otworzyłem, chociaż chyba to nie jest ta brama. A nie, to dobra, okej. Nie, drewno tutaj można chyba sprzedawać. Zresztą, zaraz zobaczymy, bo fajnie to jest wszystko tutaj opisywane. W tym sklepie naprawdę dużo różnych ciekawych rzeczy można sprzedawać i oczywiście też kupować. Zaraz zobaczymy. Chyba nie w tym miejscu. Lecimy się po tych wszystkich gierach, któryś powinien zaskoczyć. Aha, już chyba rozumiem. Tutaj kupujemy te rzeczy, natomiast sprzedajemy w innym miejscu. Wydaje mi się, że w tym miejscu będziemy sprzedawać. Pierwszy raz tutaj jestem i w związku z tym, no właśnie, taka zagwozdka była. Dobra. 36 000, no świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Cofniemy i zaraz jadę kupić... Właśnie, wiecie czego tutaj brakuje? I tutaj będę musiał autentycznie chyba zasponsorować coś takiego. Bo tutaj będę non-stop musiał kupować różne rzeczy na paletach. I w związku z tym, no będę potrzebował taki sprzęt. No chyba, żebym to zimową porą kupił z wyprzedzeniem dużym. No zobaczymy. Bo w sumie nie uśmiecha mi się, żeby tutaj zainwestować. Chyba, żebym postawił tutaj tą renówkę. Ona matura. To jest jakieś rozwiązanie. Pomyślimy. Dobra, idziemy do sklepiku. Jak widzicie, można kupować właśnie tego typu rzeczy. I worki z cementem, ale nam są potrzebne inne worki. O właśnie. Raz. Ślimaki do rozrodu. Więc dzisiaj tutaj jeszcze do tego trzeba będzie przyjechać. Zastanawiam się. Dobra, weźmiemy sobie jedną taką paletę, ale to nie wiem, ile tam tych ślimaków jest, bo jest tylko jeden razy, nie? No dobrze, weźmiemy sobie, to jest dosyć dużo, kosztuje 2400. Dodatkowo tutaj jeszcze będziemy musieli kupić, o właśnie, ten wapień. Raz jeden, podejrzewam, że to jest 1000 litrów. Zaraz zobaczymy, ile tego można wziąć. Tutaj maksymalnie 10. No i kupujemy tego dużo. Ponieważ dzisiaj będziemy produkowali tą paszę i potrzebujemy dosyć dużo tego wapnia. Maksymalnie 10, 7,5 tysiąca. To jest dosyć dużo. No i oczywiście co? Gdzie się to pojawiło? Aha, już teraz rozumiem. Tutaj jest sklep, natomiast odebrać trzeba w tamtym miejscu. To jest fajna sprawa, jeżeli się nie mylę, jeżeli tak to jest zrobione.
to rzeczywiście będzie elegancko. Tak, widzę to teraz. No tak, tylko że jest problem tego typu, że no nie mamy tutaj żadnego wózka widłowego i żeby to załadować, to ja za chwilę tutaj ciągnikiem przyjadę. Dobrze, że już deszcz przestał padać. Nie ma tutaj napisane, że to jest dla ślimaków, to jest dla ogólnego użycia. Natomiast tak, tutaj widać i chyba będzie można to ręką podnieść. No widać, że są ślimaki, dobra. Czyli okej. W przypadku ślimaków nie trzeba będzie tutaj wykorzystywać i będzie można wrzucić sobie tą paletę. Natomiast dobra, to odstawimy. Do rozrodu są, ale nie, 1000 litrów. O, to wystarczy chyba ich. Natomiast to trzeba będzie już przyjechać tutaj turem. Dobra, tak więc wyłączymy sobie sprzęt. No i troszeczkę czasu mi to zajmie niestety. No jest już zdrowo po 9. Troszeczkę tutaj jest z tym czasem obsuwa. No ale zobaczcie. Troszeczkę też z załadunkiem było nieciekawie. Zobaczcie, jak to fajnie wyglądało. Ale akurat sobie meczyk oglądałem, tak więc było elegancko. Ślimaki jeszcze tak z boku dorzuciłem. No i ciągnik już jest na gospodarstwie. Też sprawdziłem i rzeczywiście tego wapnia dużo będzie naprawdę potrzeba. W związku z tym najprawdopodobniej sprzedam jeszcze te drewno opałowe i na tą dużą platformę wrzucę tam na maksa. I to chyba tak będzie raczej. Dobra, tędy. No ten hydran niestety nie działa, szkoda. Dobra, tędy. No już troszeczkę też jest łatwiej nawigować na tej mapie. No bo jednak troszeczkę już gram i w związku z tym mniej więcej już zaczynam się orientować, gdzie co jest. W ogóle zobaczcie, jaki tutaj fajny sad jest. Nie wiem, czy widzieliście. Nie wiem, czy to w ogóle w grze jest jakiś sad. O, żeby się nie wywrócić. Ślimaki, żeby mi nie uciekły, bo są w plastikowych tylko takich skrzynkach. I tak bokiem musiałem postawić, bo już nie było miejsca. Czyli 10 000 wejdzie tutaj. I wiecie co, fajnie, bo ja się tak wystraszyłem, bo nie byłem do końca przekonany, że te worki mają kolizję. Czyli, że będzie można je tak ładnie ustawiać, jedną paletę na drugiej, bo nieraz tak jest, że nie można. Znaczy w tym sensie, że nie ma kolizji, to tak dziwnie wygląda. Ale nie, tu jest to wszystko solidnie, dobrze zrobione, tak więc pod tym względem jest fajnie. Widzę, że dziki są na polach i wiem, że dziki tutaj wprowadzają trochę zamieszanie. U mnie w życie znalazłem ślady ich bytności, tak więc w następnym roku trzeba będzie jakoś zainterweniować. Nie wiem, czy teraz już można by interweniować, czy też nie. Nie mam pojęcia. Dobra. Teraz tak. Przyjechaliśmy i będziemy robili tą paszę. Tylko wiecie co? Zastanawiam się, czy ja muszę to tam w tym miejscu, czy ja będę musiał tam wrzucać do góry, bo to jeszcze będzie większe utrudnienie. Mieszanka dla ślimaków, to się tak fachowo tutaj nazywa i tą mieszankę możemy zrobić z czego? Z sorgo, pszenicy jarej, owsa i jęczmień jary. Czyli wychodzi na to, że tylko jare zboża tutaj są. Całe szczęście mam pszenicę jarą. Tak więc teraz będziemy musieli dokupić. Ale jak sobie patrzycie, owiec 1/3. No, wszystkie chyba są takie same. Tak więc dosyć dużo tego wapienia idzie, nie? Jeżeli się nie mylę, to mam tylko pszenicę jarą i mam, nie wiem, około 10 000. Zresztą, co się będę zastanawiał. 13 000. Tak więc na jakiś czas wystarczy. Szybko zasiejemy soję albo kupię... Może nie soję, przepraszam. O innej rzeczy już myślałem. Szybko trzeba będzie kupić, bo soję to chyba tutaj się też właśnie robi. Mam soję. W ogóle kukurydzę jęczmieniary należałoby, żeby zrobić taką paszę mineralną. No to też jest rozwiązanie jakieś. Więc sypiemy sobie teraz ten wapień. Pszenicę jarą trzeba będzie przywieźć. 1200 cykli 5, czyli 6000 litrów miesięcznie jesteśmy w stanie wyprodukować tutaj jakiejś mieszanki dla ślimaków. Więc zaraz to zobaczymy. Tylko zaczniemy od tego, żeby te ślimaki w ogóle rozładować, przeżyły. Odepniemy. Trzeba będzie sprawdzić. Dobra, to można spokojnie sobie podnieść. I tutaj chyba jest magazyn na... Tak, jest magazyn, ale na razie odłożymy sobie tutaj te ślimaki, żeby mi nie uciekły. Rącze ślimaki i spróbujemy podjechać, po prostu zobaczymy, czy od razu zabierze ci te palety z paki, czy trzeba będzie po prostu tam wrzucać. To będzie już troszeczkę utrudnieniem, nie? Ale fart. Dobra, okej. No, to jest duże ułatwienie w takim układzie. Pyk. No i zebrane. Dobrze. Tak więc w sumie tutaj nie potrzebowałem tego ciągnika. Przyjechałem tutaj, bo myślałem, że będzie on potrzebny. No ale dobra, na razie nie będzie potrzebny. Tutaj chyba będzie potrzebna ta wywrotka. I chyba tą wywrotkę będę teraz używał, bo będziemy mogli... Czy ja już wszystko nawiozłem? Nawiozłem chyba wszystko.
Ja jeszcze w lutym nawiozłem wszystko, tak więc ona mi nie będzie potrzebna. Nawet do obornika, chociaż do obornika sobie myślałem, że będę ją woził, nie? I jak tutaj wygląda z wodą? Różnie bywa. 6000 nie jest na maksa, ale tak już spokojnie na 2-3 miesiące jest roboty. Przy czym chyba dzisiaj wszystkiego nie wystartujemy. No i tutaj mamy silosy na zboża. A więc fajnie. I wydaje mi się, że tutaj będzie kombajn stał. Chociaż nie, tu jest dosyć dużo miejsca. No zobaczymy. W takim układzie ten ciągnik tutaj chyba niekoniecznie. Męczyłem się i tu przyjechałem. No ale trzeba było to sprawdzić, nie? Następnym razem... Chociaż nie, ten ciągnik zostanie jeszcze tutaj, bo okazuje się, że mamy palety z sałatą. Tak więc polecimy sobie. Jeszcze wrzucimy tutaj paletę z sałatą. No i mocno szybko jedziemy po pszenicę jarą. Ile tutaj już jest tych sałaty? 3. Czyli podejrzewam, że będę tak powoli rozpoczynał produkcję tutaj tych ślimaków. To jest może tak, chociaż zobaczymy. Najprawdopodobniej trigger szybko tapnie tą sałatę, tak więc nie będę mógł w stanie rozdzielić tej sałaty na dwie, na przykład szklarnie, tylko od razu mi zabierze, podejrzewam. Zabrało mi? W ogóle tutaj nie zabiera. Nie wiem, gdzie to trzeba. Tutaj? Chyba położyć trzeba. No tak. No i szybko, no i w związku z tym wiecie, o co chodzi już, nie? Ale zobaczcie, już jest przygotowane, tylko jeszcze tak, ślimaki trzeba będzie przetargać tutaj. Woda jest, sałata jest. Ale widzicie, jaka jest sytuacja. Tak więc będę to cyklicznie musiał rozpoczynać tutaj produkcję, ponieważ sałata się szybko rozładowuje. No i jest kwestia tego typu, że teraz na razie mogę tylko w 3 tych szklarniach rozpocząć. 3? Tak, w 3. Oczywiście jeszcze tutaj dołożę jedną szklarnię, to o czym mówiłem w poprzednim odcinku. I jednak ona będzie tutaj i będzie taką małą szklarnią. Może nawet dzisiaj postawimy ją tutaj, w której będzie czosnek też hodowany. Ładujemy. Pszenica jara jest 13 000. Wszystko tutaj przewiozę z racji tego, że tam też na tamtym gospodarstwie mam silosy, nie? Więc pod tym względem też jest dobrze. No wszystkiego nie przewiozę. Tylko tyle przewiozę. No to mi wystarczy. Później jeszcze wywrotkę wezmę. W sumie mógłbym wywrotką pojechać, ale to też... No dobra, i tak będę musiał jeszcze tam raz jechać, bo wywrotka chyba ma tylko pojemność 8000 litrów. Ta czerwona wywrotka. Dobra, lecimy sobie na gospodarstwo ślimacze. Ja chyba w złym kierunku... A nie, dobrze. Tędy możemy też jechać. Też zaraz sprawdzę, jak wygląda tutaj lucerna. No, już całkiem ładnie. Można by ją nawet kosić, nie? Ale pierwszy pokos to poczekam, aż nasiona będą. A tutaj rośnie trawa. Tak przezimowała. No, szczerze mówiąc, zdziwiony jestem. A nie, to nie jest po tej stronie. Tylko po tej stronie, tak? A, dobra. Nie widziałem się, widać, że to jest trawa, tylko że jeszcze jest taka, wiecie, szara. Po zimie jest. Dobra, to fajny w ogóle taki efekt jest, nie? Bardzo mi się podoba. Dobra, lecimy na gospodarstwo. Nie wiem, czy zauważyliście, mimo tego, że jest to pszenica jara, to na przyczepie jest to oznaczone tylko jako pszenica. Dobra, uwaga. Mam nadzieję, że tutaj się da wysypać jak od razu, że będzie łatwiej po prostu. Dobra, bo już tak zwątpiłem i tak sobie mówię, jak to trzeba będzie jakąś żmijką nasypywać, czy coś takiego. Ale tu jest akurat to bardzo mocno ułatwione. Dzięki temu nie będziemy się tak męczyli. Dobra, czyli na maksa jest tyle, ile... Chociaż nie, może jeszcze mogę wysypać więcej. Dobra, fajnie. Teraz sobie odjedziemy. Czyli nawet do binów nie będę musiał wysypywać. Ale na pewno jest dobrym pomysłem, żeby tutaj gdzieś w okolicy kupić jakieś duże pole i tak dalej, żeby chociaż, no nie wiem, może ten bin zlikwidujemy. Jeszcze pomyślimy. Dobra, czas rozpocząć produkcję. Zobaczymy, ile to czasu zajmie. A to już chyba rozpoczęła się nawet produkcja, jeżeli się nie mylę. No i za chwilę pojedziemy po ten wapień, bo tu 30 000, czyli jeszcze 2 kursy można zrobić. Zaraz to sobie dokładnie przeliczymy, odpalimy, niech się to już robi. Natomiast za chwilę... To nie jest to? To nie jest to? Ej. O, tutaj, dobra, aktywuj. Czyli... 3 wapnia? Ale nie, no spoko, to jest... Na cykle mam 3200, czyli na 3 miesiące mam z głowy. Czyli nie muszę tego dzisiaj robić. Oczywiście nie, no jak będę wracał, to dzisiaj jeszcze pojadę najprawdopodobniej po ten wapień, bo jest pieniądz.
ciągnik ewentualnie tam ściągniemy na dół. Natomiast teraz przywiozę, zresztą zaraz zobaczę, bo tam jest jeszcze więcej chyba pojemności, jeżeli chodzi o... Mogę więcej tutaj przywieźć, tak, mogę jeszcze więcej pszenicy jarą, czyli całą pszenicę jarą przywieziemy dzisiaj, ale niekoniecznie musimy już to teraz tak się śpieszyć z tym. Tak więc możemy iść do innych robót, tutaj troszeczkę poczekamy, aż ta mieszanka się dla ślimaków zrobi. Mamy już przygotowane wodę i sałatę, chociaż nie. Wezmę od razu, bo mając ten ciągnik tutaj, to chcę wykorzystać go, że mam. Nie wiem właśnie, jak się zastanawiam się, jak to będzie wyglądało z tą karmą dla ślimaków. Czy to będzie w paletach się generowało, czy luzem. Bo jeżeli w paletach, to tutaj będzie potrzebny po prostu ciągnik na... Chociaż i tak, tutaj będzie postawiony ten ciągnik... Ej, tu jest sałata? Nie. Jest sałata też. To tutaj załapał... Aha, bo tu jest szklarnia. Dobra, okej, już zaraz zrozumiałem. Tutaj najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze przytargam sobie Renatę, dokupię jej tur i ona tutaj będzie urzędowała. Bo na gospodarstwie to tak słabo ją widzę, troszeczkę odstaje od innych ciągników. Natomiast tutaj, żeby przewieźć tą sałatę, to jak najbardziej. Zobaczymy później, jak te ślimaki się będą tworzyć, podejrzewam na paletach. Tak więc ona tutaj te wszystkie rzeczy będzie robiła, bo tak to w poprzednim odcinku zauważyłem tutaj, że tutaj jest dosyć miękko. W związku z tym, gdybym tu jakiś wózek widłowy chciał sobie wstawić, to on by tutaj nie dał rady, nie? No i też wspominałem o tym, że tutaj należałoby utwardzić ten teren. Ale jeżeli tutaj ciągnik będzie pracował z turem, no to nie będziemy musieli czegoś takiego robić. Więc chyba idziemy w tą opcję. Bo jest łatwiejsza, a ten ciągnik będzie wreszcie mógł być wykorzystany, chociaż przy sianokosach to on dawał radę. Zobaczcie, ile ten case już ma godzin. 8. No też nieźle. Teraz tak. Sałata. Złapiemy. Więc tą sałatę wrzucimy do 3. I na razie rozpoczniemy produkcję tylko no sukcesywnie, w zależności od tego, jak będzie tutaj dochodziła ta sałata, bo podejrzewam, że to będzie sałata. Raz, 2, 3 tutaj. 3, 4, 5. Dobra, z tej strony 5 i z tamtej strony 5. A tutaj na sałatę będziemy musieli poczekać. Ten ciągnik będzie tutaj... Na razie niech sobie stoi. Ale tak jak powiedziałem, za chwilę chyba Renatę aktywujemy. Chociaż zwierzęta najpierw wypadałoby wywieźć na łąkę, w ogóle tam wodę też zawieźć na pastwisko i tak dalej. Teraz zrobimy sobie małą przerwę, jeżeli chodzi o ślimaki. W tym sensie, że no musimy poczekać na tą paszę. Aha! No i ślimaki trzeba będzie kupić. Ale to już będzie łatwo, bo je można po prostu na paletę wrzucić. Znaczy tą taką paletę można na pakę wrzucić, to nie będzie problemu. No i zresztą nie wiem, jak dużo tych ślimaków tutaj wchodzi na raz. To trzeba wszystko sobie jeszcze przeliczyć. A jeszcze sobie popatrzmy. 10 000 mieszanka dla ślimaków, sałata tutaj 10 000, woda już jest na 5 000. Czyli ślimaki do rozrodu to powolutku będziemy sobie to wrzucić. I to jeszcze w dodatku, zobaczcie, czyli one się będą tak, kupimy jednego ślimaka i z jednego 5 będzie? Nie wiem, czy to będzie jakoś wybitnie opłacalne. Podejrzewam, że takie sprzedawanie tylko ślimaków niekoniecznie będzie jakoś wybitnie opłacalne, bo trzeba tutaj kupować dużo rzeczy. Natomiast jeżeli je przetworzymy, i taki jest chyba cel, dlatego też mówiłem o tym, że trzeba będzie szklarnię postawić, no to wtedy będzie trochę inaczej, bo tutaj mamy też taką kuchnię, w której będziemy sobie przyrządzać jakieś escargot. Teraz to zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Tak, przygotowany ślimak, to jest tak ładnie nazwane. 6 ślimaków, 6 przygotowanych ślimaków, ale do tego jeszcze masło, czosnek. No i ceny, no pewnie będą też wysokie. A to mam nadzieję, nie? No bo przecież po to tutaj zainwestowałem tyle czasu i tyle rzeczy jest, żeby... Dobra, ślimaki przygotowane to chyba na samym dole będą, bo ślimak niedużo będzie kosztował, szczerze mówiąc. No to rzeczywiście musimy przygotowywać te ślimaki. Podejrzewam, że w komentarzu już ktoś napisze, że Anton, no rzeczywiście, tutaj warto jest po prostu jeszcze trochę czasu spędzić. Zobaczymy, 2600? No nie, zdecydowanie, 12. Tylko, że tutaj jeszcze trzeba masło przywieźć dosyć dużo, nie? Ale dobra, jak się raz opchnie coś takiego, no to będzie fajnie. Teraz tak, wracam na gospodarstwo, bo tam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia jest.
uzupełniamy wodę. Tutaj jest dosyć bezpiecznie, jeżeli chodzi o ten ciągnik, bo on ma odpowiednią moc. I teraz po prostu zawieziemy wodę na pastwisko. W ogóle nawet muszę sprawdzić, ile na tym pastwisku tak naprawdę tej wody potrzeba. No, weźmiemy całą beczkę, tu jest 8000, ale podejrzewam, że trzeba będzie więcej tej wody zawieźć. No dzisiaj to na pewno wystarczy. O, tutaj troszeczkę... Nie, no dobra, spoko. Tylko na początku miał problem. Podjedzie spokojnie. Po prawej stronie to jest moje pole, gdzie jest ta trawa. I chyba też zrobię taki myk jak w ubiegłym sezonie, że tutaj będzie młócona na ziarno, a później zrobimy sobie z tego kiszonkę i owiniemy tą kiszonkę i będzie łatwiej to zrobić, ponieważ ja mam tylko jeden silos, a planuję sobie posiać kukurydzę i z tej kukurydzy najprawdopodobniej zrobię sobie kiszonkę, bo później zimową porą do tego bydła będzie trochę więcej do karmienia. Teraz jest dosyć mało, teraz tak. Aha, tutaj. Właśnie się zastanawiałem, gdzie jest moje pastwisko. W zasadzie, szczerze mówiąc, powinienem najpierw tutaj skosić trawę na tym pastwisku. Bo wiecie, jak to działa. Żeby to dobrze wykorzystać, to mógłbym... Gdybym nie miał siana, to bym tak zrobił. Ale, też ja wiem, 3 z 4. Jak widzicie, też trigger tutaj łąka... Ile jest? 20 000. To jest naprawdę bardzo dużo. Aha, to tam trzeba będzie. No nie mów mi, że w belkach. Ale nie, no ja tutaj siana nie będę przywoził. Bo tu będą tylko i wyłącznie opasy, one będą leciały sobie na tej 40% i taka jest zasada, nie? Ewentualnie krowy, jak będą już cielne, to zabiorę je do obory. I tyle. I taki jest mój plan na to. No i generalnie tylko będziemy wody tutaj dowozili na tą łąkę i przyjedziemy tutaj w październiku. Zabrać je, czy tam w listopadzie. Nawet w listopadzie można, bo tutaj ona jednak... wydaje mi się, że pogoda jest tutaj łagodniejsza. Chociaż... No już chyba 2 albo 3 osoby mówią, że to nieprawda, że tutaj może być naprawdę zimno. Zobaczcie, ile mam tej łąki, nie? Ile litrów. O, spokojnie. I fajnie na 2 beczki wystarczy tutaj wody. No, zostało mi tylko 132 litry pokarmu, tak więc najpierw te maluchy ładuję, bo też je wywożę oczywiście też na pastwisko. One tu mają 3 miesiące, ale tak się zachowują po prostu, wydurniają się. I też będzie okazja wyżyć obornik, pościelić i przygotować już pod jesień, bo one jeszcze tutaj na pewno wrócą, natomiast te starsze może już sprzedamy. Zresztą zaraz zobaczymy, zobaczcie, już 760 kosztują, tak więc całkiem fajnie. I od razu cała 18 idealnie wskakują na przyczepę. No i puściutko jest, teraz tylko lecimy sobie. Mam takie wrażenie, że te cielaki trochę ważą, autentycznie ciężko się jedzie tym sprzętem. Dobra, jedziemy tutaj, nie wiem czy w ogóle wjeżdżać, nie, cofniemy sobie. Nie ma tutaj ruchu ulicznego, to jest ten duży plus, nie? Okej. A, nawet tam głęboko nie musimy wjeżdżać, tylko sobie rozładujemy je. No już 700 kosztują. Zastanawiam się, czy od razu by nie kupić nowe. 18, muszę to dokładnie przeliczyć i zobaczyć jakie... Jeszcze to przemyślimy. Bo tutaj rzeczywiście też zysk szybko zyskują. Przed chwilą też sprawdzałem już moja zdolność kredytowa. W dzisiejszym dniu, podczas tego jednego odcinka już wzrosła dzisiaj o jakieś 100 000. Tak więc z każdą taką otworzoną produkcją, z każdym takim, tak jak dzisiaj już tą szklarnią, jedna więcej uruchomiona, no to po prostu coraz więcej zarabiamy. Więc to jest fajnie. No i tutaj dla nich, zobaczcie, jest dosyć dużo miejsca. 18 sztuk, fajnie wszystko widać, nie? Widać te wszystkie 18 sztuk. Za chwilę większe przywiozę. Chociaż nie. Większe zostawimy. Lecimy od razu. Wiadomo oczywiście, bo nie mogę się doczekać. Lecę tam do tych ślimaków zobaczyć w ogóle, o co come on. I też weźmiemy jeszcze tą Renatę. Spróbujemy tą Renatą zatargać tą wywrotkę. No ile tam jeszcze mi zostało? Trochę zostało mi tej pszenicy. No i tą później jeszcze tą Renatę doinwestujemy i wyposażymy w tury. Jeżeli się nie mylę, to ona ma możliwość posiadania tura. No i wtedy ona będzie sobie stała tam na tym miejscu, gdzie, na tym gospodarstwie, bo ja mówię cały czas, wracamy na gospodarstwo. Tylko że ja mam tutaj 3 gospodarstwa już teraz, ja, tak więc... A, w ogóle dzisiaj ukusnie byłem. No tak jak powiedziałem, serów nie sprzedawałem dzisiaj. Jak będzie potrzeba pieniędzy, to co ja sprzedam, te serii i tak dalej. No dobrze, tutaj się zatrzymam. Wyłączę sprzęta. Pójdę jeszcze zobaczyć w ogóle tą wywrotkę, bo w wywrotce chyba jest jeszcze wapno.
jeżeli się nie mylę. No i tą renetę podłączymy do tej wywrotki, jeżeli się nie mylę. Jest tutaj coś? Tak, jest. No tej pszenicy aż tutaj dużo nie ma. Jest 800 litrów, ale dobrze. 800 litrów. Zresztą ja mam zamiar przywieźć wszystkie zboże tutaj. Najprawdopodobniej. Dlaczego? Ponieważ tutaj oprócz tego robienia paszy będzie można przerobić to na mąkę jakąś. Wtedy wiadomo, że mąkę będzie można sprzedać po wyższej cenie niźli na przykład zboże. Tak więc jeżeli mam młyn... Ej, no nie mów mi, że ja tu nie będę... Dobra, mogę wysypać. Trochę dziwnie to będzie wyglądało. Dobra, okej. Spoko. Teraz się zastanawiam, czy jak pod tą żmijkę podjadę, czy ja będę mógł tą paszę zaciągnąć jakoś? Nie, nic nie wyskakuje. Najprawdopodobniej pełna paleta tutaj będzie potrzebna, nie? Jak myślicie? Czy to będzie... Bo jeżeli będzie pełna paleta, to ja trochę tutaj będę musiał poczekać. Autentycznie, nie? No trzeba będzie chyba poczekać. Na razie wygląda tak, że tutaj będzie pełna paleta. Czyli jeżeli tak, no to tą wywrotkę, no w sumie to tylko przywiozłem ją, ale niepotrzebnie, bo myślałem, że będzie do wożenia paszy, nie? Ale nie, ona jest też, nie za bardzo tutaj pasuje. Ona jest do nawozów robienia. Też tu fajnie to wygląda, ale mam takie wrażenie, że tutaj niestety będziemy musieli poczekać, aż ta mieszanka dla ślimaków się zrobi. Czyli dosyć dużo, bo tu pewnie będzie 1000 litrów i to będzie jeszcze gorzej. W tym sensie, że trudniej będzie to ogarnąć, ponieważ, jakby to powiedzieć, kwestia jest tego typu, że znowu będzie jedna paleta karmy, pewnie trigger ją capnie i tyle. Będzie ciężko to jakoś zorganizować, nie? No dobrze, ale no to gdzieś około 12 może zaczniemy produkcję w ogóle, bo to jeszcze troszeczkę czasu jednak minąć musi, a tutaj chyba widzę, że jest następna sałata. Dobra, czyli tą sałatę mogę sobie wziąć i wrzucić do następnej szklarni, a w międzyczasie... Aha, w sumie pojadę, wiecie co? Po większą ilość ślimaków, bo na ten moment to tych ślimaków niewiele mam i też zrobimy coś takiego, że jednak Renata będzie musiała tutaj zaistnieć w roli... no sprzętu, który będzie te palety tutaj przewozić, czy to taką skrzynkę z sałatą, czy też podejrzewam z tą paszą, bo ona może kosztować więcej. Ej, ale właściwie to przejechaliśmy. I teraz tak, tutaj mogę dorzucić tą sałatę. Czyli z tej strony, no w tym dniu już najprawdopodobniej będą wszystkie miały sałatę. No na pewno będą miały. Tylko że jest kwestia z tego typu, że ta pasza będzie chyba też w paletach generowana. 6000 litrów dziennie, jeżeli się nie mylę. Czyli raz na 4 godziny. No to trochę poczekamy. Dobra, tym ciągnikiem w ogóle mogę zjechać na gospodarstwo, a raczej do tartaku. Bo tam będziemy ładowali jeszcze drewno, najprawdopodobniej. Aha, muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Bo czy my tu czasami nie mamy nowego kontraktu? Są jakieś kontrakty, ale nie będę tego robił. Fasolka zielona. No zobaczcie ten series, kończyna, zupa cebulowa. Dobra, poczekamy. Może tutaj wyskoczy coś takiego, nie? Tylko, że są dosyć duże ilości. I w tym momencie jeszcze sprawdzimy jedną rzecz. Bo będzie mi potrzebny ciągnik, ale nie aż tak duży jak ten. Nie aż tak duży. Chociaż cenowo powiem wam, że całkiem nieźle, bo też niedużo mam tutaj godzin, nie? Nie, poczekamy jednak. No dobrze, teraz mamy kilka rzeczy do ogarnięcia, tak więc spadam tym ciągnikiem. W sumie mógłbym wziąć, chyba podczepić tą przyczepę. Nie, nie podczepię. Jak nie podczepię? Nie mam z przodu... A, nie mam obciążnika z przodu. No dobra, to wolnym luzakiem lecimy na gospodarstwie, ale w sumie zorientowałem się, że tędy jest bliżej. Autentycznie, zdecydowanie na moje gospodarstwo tędy jest bliżej. Troszkę czas został przyspieszony i jesteśmy pod sklepem. Tutaj montujemy tur do tej Renaty. 1500 za to wydałem. I tutaj się zorientowałem, że zobaczcie jeszcze co stoi tutaj. No niestety. A, jeszcze Renatę. Pamiętaj, Anton, żeby zatankować. Dobra, kupujemy jeszcze tura. A sprawdzamy, czy w międzyczasie nie, nic się nie pojawiło. Teraz będziemy tutaj sprawdzali, żeby jakiś ciągnik się tutaj pojawi. To by było fajnie, nie? Lecimy sobie z turem. Ładowacz czołowy sobie zainstalujemy, bo widzimy tutaj różne są. Aha, bo to jest, no tak, mamy tutaj Plain and Prairies, dlatego wyskakują nam takie ciekawe rzeczy, nie? W tym sensie, że
sprzęty, które, no jakby to powiedzieć, przed chwilą ten ciągnik się tam pokazał, to dosyć ciekawy, tak więc to dlatego kupimy sobie. Kupiłem też ślimaki, chyba 3 i kupiłem też wapień, tak więc za chwilę tam pojedziemy. Jak podłączę tylko tego tura, to za chwilę tam podlecimy. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Czy ja czasami nie zrobiłem głupoty? Nie. No właśnie, bo myślałem, że on ma jakiegoś własnego tura, ale tak patrzę, nie, to jest ten tur, dobra, ok. Czy jakiś obciążnik? No dobrze by wypadałoby. Dobra, nieważne. Na razie jeszcze tylko coś takiego zrobimy. Kup. I lecę do tego sklepu, bo tak jak powiedziałem, tam zakupione są jeszcze ślimaki. Jeszcze tutaj zatankujemy. Tam są zakupione ślimaki i chyba 6 palet wapnia, jeżeli się nie mylę. Dobra, okej. Tak, jeszcze tutaj zatankuj. I co, paleta jest? Nie, nie ma jeszcze. Ale to dobrze. Ale już tutaj na statystykach patrzałem, że za chwilę powinna się pojawić. No to sobie polecimy jeszcze zobaczyć, jak jest z sałatą, bo tutaj jeszcze będzie jedna sałata. Najprawdopodobniej wyprodukowała się, czy też nie. Ach. Nie wiem, czy zauważyliście, zobaczcie, jak się opony zapadają teraz w ziemię. Czy to nie jest sprawka ostatniego patcha? Zobaczcie. Chociaż nie, tutaj to odkształcenie terenu to chyba jest. Ale autentycznie jak jechałem po asfalcie, to miałem takie wrażenie, że te opony, nie wiem, zapadają się trochę w ten asfalt. Wiadomo, tam Giants jakieś ciekawe rzeczy chce teraz zrobić, większą realizm, nie wiadomo co tam. W sumie zrobił następną DLC, takie DLC w takich punktach, których powinni wszyscy być zadowoleni. Jest nowa marka, jest fizyka i jest błoto. No więc nie wiem, dlaczego nikt nie jest zadowolony za bardzo z tego. Mimo tego, że wszystkie 3 podstawowe rzeczy, które wszyscy tutaj chcą w tej grze, no może z tym wszyscy to przesadziłem, ja niekoniecznie, ale proszę bardzo. Giant się postarał, zrobił tą fizykę, to czy poprawił podobnoż. Jest nowa marka, proszę bardzo, Sky. I dodatkowo mamy co? No jeszcze mamy błoto. A mimo tego ludzie nie są zadowoleni. Dobra, tutaj widzę, że jest 994. To już sobie postoimy, popilnujemy tej palety, która się tutaj zaraz zrobi. Gdybym ja o tym wiedział, że tu taki będzie problem, to ja już byłem w momencie, już w lutym bym rozpoczął tutaj produkcję. Przez noc to już by się naprodukowało, a ja teraz widzicie, pół dnia do 14 praktycznie czekam tutaj, żeby to zrobić, nie? No i tak jak powiedziałem, dzisiaj około 4 godzin robiła jedna taka paleta. O, jest. Mało tego, jeżeli się nie mylę, o, to można w rękę wziąć. Jeżeli się nie mylę, to tego nie można chyba kupić nawet. Nawet nie sprawdzałem w sklepie, bo może nie. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A, chwycimy sobie tak. Czyli jest jedna paleta. Okej. No i ten ciągnik tu zostanie. Nie będzie potrzebował żadnego obciążnika na tył. Najprawdopodobniej, bo niech sobie tutaj stoi. Niech sobie zatankowany jest. Podejrzewam, że do końca serii będzie tutaj stał i będzie tutaj obsługiwał właśnie. Ale zobaczcie, jak się zapada, nie? Nie, ale powinien dać radę jakoś. Mi się wydaje, że wcześniej te koła nie zapadały. Zresztą zobaczcie, jak się zatrzyma, to nagle jak gdyby wyskakuje z tej ziemi. A może to jest specyfika tej mapy? Nie mam pojęcia. Teraz tak, wiecie co? Ja sobie tak pomyślałem, że jak głupi byłem teraz. Bo gdybym miał przyczepę, to wiecie co? Ja bym sobie to przesypał do przyczepy i wtedy bym odpalił produkcję kilku, wiesz, kilku tych. Przynajmniej tutaj, gdzie jest sałata, nie? Chodzi o to, że te żarełko tutaj podjechać jakąś przyczepą i przesypać do przyczepy i później jadąc przyczepą troszeczkę tutaj wysypać i tyle, żeby odpaliła po prostu produkcja. I chyba tak zrobię z następną paletą, a tą już sobie tutaj postawimy. No zaraz zobaczymy, może powoli będzie ten trigger to zabierał? Nie mogę cofnąć nawet. Nie, szybko to zrobił. Wiecie o co chodzi, nie? Wow, już fajnie liście puściły. Dobra, można już czas sobie spowolnić, bo ja tutaj inne rzeczy będę robił w takim układzie. Jak już wiem o co chodzi, co, jak i dlaczego, no to będziemy już inne rzeczy. Pewnie postawię sobie jeszcze dodatkowo. Aha, no. Najważniejsze, zapomniałem jeszcze chłopaków tutaj ogarnąć. 3 palety ze ślimakami już kupiłem, albo 2 i 6000 wapna.
to też tutaj przywieziemy, tutaj. Ale to chyba na live'iku sobie to zrobimy. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Oj, wystawiłem je na słońce, niezadowolone są pewnie. Chociaż gdzie jest to słońce? Bo dzisiaj... Aha, ale tak delikatnie, przez chmurki. Dzisiaj jest w ogóle... Pogoda jest taka super. Uwielbiam taką pogodę. Autentycznie, ja lubię tego typu pogodę, nie? Lubię taką barową pogodę. Często tak właśnie określam tego typu pogody. No i tak, zapnęło mi ślimaki i so. Proszę bardzo, są ślimaki. Tak więc fajnie. Są jakieś animacje? Nie, no bo to jest zwykła tylko produkcja, nie? Myślałem, że tutaj będą się ogarniane. Będą, wiecie co? Ruszyła nowy sezon Farmy Clarksona i uwaga, Lisa tam będzie hodowała ślimaki również. Tak więc dosyć ciekawa sytuacja będzie. Tylko, że ja tutaj na tucz, a ona na jakiś śluz buduje to. A tak więc... Tak to jest. Chociaż nie, no może jakiś śluz tutaj będziemy produkowali. No zobaczymy. Ważne, że wreszcie ruszyła ta produkcja. Aha, no jeszcze nie wróciła chyba, bo ja jeszcze nie włączyłem, ja tylko tutaj dodałem ją, natomiast ślimaki jeszcze nie odpalone, teraz aktywuj. I wystarczy tej mieszanki dla ślimaków. Wow, to jej będzie naprawdę dużo potrzeba. Po 2000 miesięcznie. Czyli ta fabryka jest w stanie zrobić tylko co? Dla 3 szklarni na miesiąc. No to będziemy musieli to przeanalizować. Albo osobną taką fabryczkę jeszcze postawić, co nie? Zresztą zaraz zobaczymy w produkcjach. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość. Pewnie będzie. I trzeba będzie zainwestować. To co to jest? A nie, to tutaj nie... O, można sobie taką mleczarnię postawić. A nie, to jest ta duża. To? Okej, spoko. Tutaj jakieś tankofermentatory. Mycie. Dobra, osobno można będzie postawić. Czyli trzeba będzie zainwestować w drugi taki sprzęt. I wiecie co? Tylko nie wiem, czy... No, nie zrobiłem głupotę, bo nie mam teraz tego. Zboża nie mam, bo wszystko wsypałem zboże do tego. Ale ma to... Ale czy tutaj się uda wrzucić? Może się uda wrzucić drugą. Taką opcyjkę. No, trzeba będzie to zrobić. W taki sposób, bo na jednym takim aparacie to my tutaj nie pojedziemy. Tylko jeszcze sprawdzę, tak. A zresztą ja chciałem tutaj mąkę ogarniać. W ogóle zastanawiam się, czy w młynie czegoś takiego nie będzie można robić. Tak to bym kupił młyn. Może to by była lepsza rzecz. Zresztą zobaczymy sobie. Idziemy do produkcji, bo to trzeba od razu kasy też zorganizować. Mały tartak, ale nie. To są posiadane. Natomiast stary młyn, w starym młynie nie. Nie produkujemy takich ciekawych rzeczy. Przetwórnia konserw, może tutaj... Nie, też nie. Piekarnia. Tutaj jest mleczarnia. Stolarnia i biogazownia. Tak więc... Wiecie, co zrobiłem? Zrobiłem głupotę. Nie mam zboża w tym momencie, tak więc... Będziemy tylko... no spokojnie. Na pół gwizdka lecieli, tak więc... Za chwilę będę kupował pole i sieję w marcu już owies. Bo potrzebne jest jary zboże. Tak więc, no, kombinowanie. Słabo się do tego, Anton, przygotowałeś. Ja byłem święcie przekonany, ale w sumie to dobrze, bo trzeba będzie coś rozbudowywać. Tutaj myślałem o tej sałacie, tak więc trzeba będzie jeszcze tutaj dobudować, nie? Dobra, na dzisiejszy odcinek to wystarczy emocji i tutaj falowało dzisiaj mocno, z racji tego, że czasami mi się wydawało, że już wiem, o co chodzi, a czasami mi się wydaje, że w ogóle nie mam pojęcia. I okazuje się, że chyba nawet jeszcze 2 takie fabryki trzeba będzie postawić. Chociaż niekoniecznie 2. Jedna wystarczy. W okresie zimowym najprawdopodobniej te ślimaki będą wyłączone, bo nie chcę tam przeginać. Tak więc 3 miesiące... O, chyba coś takiego zrobimy sobie. Chyba coś takiego będzie. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. A ja czekam na następne żarełko dla ślimaków. Chociaż najprawdopodobniej zrobię to w taki sposób, tak jak powiedziałem, że tą paletę jedną rozdzielę na... Wrzucę do przyczepy i rozsypię tą paszę, nie? Niemniej jednak, to tylko taka produkcja jest dla 3
dla 3 szklarni, a ja mam ich 10. No, troszeczkę jest tutaj zawiłości i w sumie to dobrze. W sumie to dobrze. W dzisiejszym odcinku to tyle, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Anton.